Cześć, jestem Ania i jestem studentką Uniwersytetu Warszawskiego. To właśnie w murach mojej uczelni odbywał się ostatnio zorganizowany przez studentów strajk okupacyjny, który zresztą zakończył się sukcesem, bo postulaty młodych zostały wysłuchane. W dobie protestów uniwersyteckich w sprawie Palestyny w Belgii, Chorwacji czy we Włoszech oraz protestów w Serbii wygląda na to, że na europejskiej scenie politycznej studenci ponownie stają się głosem, którego nie można przemilczeć. Szczególną i rosnącą w popularność formą organizacji studentów są związki zawodowe, choć niektórym może wydawać się to nieco nieoczywiste. I dlatego właśnie postanowiłam porozmawiać z przedstawicielami Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej, którzy przez ponad miesiąc strajkowali w Warszawie, by władze uniwersytetu i politycy wysłuchali ich postulatów. Cześć, dziś spotkałam się z przedstawicielami Koła Młodych Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza, Gabrielą Wilczyńską. Cześć. I Mikołajem Jędrzejewskim. Cóż, pierwsze pytanie do Was. Czym właściwie są związki zawodowe i jaką rolę odgrywają w życiu akademickim i politycznym? Związki zawodowe zazwyczaj są kojarzone z organizacjami stricte pracowniczymi, ale od jakiegoś czasu zdecydowaliśmy się na formę organizowania studentów właśnie w formie związku zawodowego, głównie z powodów takich, że studenci pracują więcej niż w poprzednich latach. Też problemy, które dotyczą studentów, są głównie materialne w tym momencie. Sprawy socjalne są na uniwersytecie bardzo kwestią zaniedbaną i obecnie widać, jak wpływa to na dostęp do edukacji. Oprócz tego obecnie istniejące organizacje studenckie okazały się drastycznie nieefektywne w walce i reprezentowaniu interesów studentów. Stąd zasięgnęliśmy taktyk i strategii ze świata pracy po to, żeby w jakiś sposób móc przeciwdziałać negatywnym trendom, które obecnie dotykają młodych ludzi, tak jak rosnące koszty życia, atomizacja, czy ogólnie rozumiany brak poszanowania naszego głosu. I jakie rozwiązania proponują związki zawodowe studentów w Polsce, tych problemów, o których mówiliście? Głównie mówimy w tym momencie o centralnym finansowaniu stołówek. Niektóre rozwiązania wcześniej funkcjonowały, ale zostały w pewnym momencie wyprowadzone. I właśnie jednym z takich rozwiązań jest finansowanie stołówek, ponieważ w tym momencie na polskich uniwersytetach ich praktycznie nie ma. Uniwersytet Warszawski jest tak naprawdę wyjątkiem i tak naprawdę też nie za bardzo wiadomo, jak w tym momencie miałoby wyglądać prowadzenie ich przez zwłaszcza mniejsze uniwersytety. To wsparcie państwa powinno być większe, kiedy mówimy o stołówkach. I tak samo powinno być wspierane budowanie nowych akademików, bo tych miejsc jest w nich o wiele za mało. Uważamy, że to, czym tak jakościowo różni się zrzeszanie się studentów w związkach zawodowych od innych form organizacji studenckich, jest to, że organizacje studenckie działają na zasadzie lokalnej. Na jednym uniwersytecie ewentualnie są to ciała, które w jakiś efemeryczny sposób zrzeszają większość studentów, jak Parlament Studentów Rzeczypospolitej. Jednak te ciała nie są w stanie wywierać presji na te ciała, od których byt i estetyce studentów zależy. Dlatego proponujemy taki szeroki front przeciwko problemom studenckim, zaangażowany zarówno w walkę o rzeczy, które bezpośrednio nas dotykają na naszych uniwersytetach, ale równocześnie tworzenie jakiegoś dużego ośrodka nacisku na te organy centralne, od których zależy to, jak wiele uniwersytety będą miały pieniędzy do rozdysponowania. Jedynie bardziej kompleksowa analiza tego problemu i patrzenie na studentów jako swego rodzaju grupę społeczną o tych samych problemach pozwala nam działać w bardziej skuteczny sposób i bardziej autorytatywnie domagać się tego, czego faktycznie potrzebujemy. Opowiedzcie trochę właśnie o tym, jak domagać się tych kwestii, o których mówicie. Jakie są te metody presji, o których wspomniałeś? Poza takimi oczywistymi, jak pokazywanie się na uczelniach, ulotkowanie, akcje czy to uświadamiające, czy jakieś takie samoedukacyjne, bo takie również prowadzimy spotkania, dyskusje, konferencje. Prowadzimy zarówno protesty typu w rodzaju pikiet, wtedy kiedy pojawiają się sytuacje na uczelni, które uważamy wymagają reakcji. Oprócz tego próbujemy też z władzami rozmawiać, ślemy listy otwarte, apele, dyskutujemy. W przeciwieństwie do innych organizacji studenckich, gdzie ich impet i zapał kończy się w tym momencie i zwykle kapitulują, my proponujemy jeszcze bardziej radykalne kroki. Strajki okupacyjne, które zaliczyliśmy w historii naszej organizacji 3 w Poznaniu, w Krakowie i ostatnio w Warszawie, gdzie za pomocą już takiego faktycznego strajku stosujemy te same metody, które stosuje świat pracy, żeby walczyć o swoje
o swoje prawa i swoje żądania, a tylko tak daleko posunięta i radykalna forma protestu jest w stanie zaowocować jakimikolwiek ustępstwami na naszą korzyść, co widzimy raz po raz. Strajki okupacyjne ogółem są metodą dość polską w historii polskiej, mocno zakorzenioną. Nawet powiedziałabym, że już w okresie międzywojennym polscy robotnicy podejmowali się okupacji własnych zakładów pracy. Później było to również po wojnie stosowaną metodą. No i również podczas transformacji w pierwszych latach studenci również do tej metody dołączyli, ale w pewnym momencie ją porzucono. Też to zaangażowanie w ogóle studenckie bardzo spadło w latach 90. właśnie. DNA okupacji studenckich jest na każdym polskim uniwersytecie. Czy to budynek Zarządu Samorządu Studentów WW, który my również okupowaliśmy, który został tym budynkiem Zarządu Samorządu, wcześniej NZS-u, dlatego że był okupowany przez studentów. Bardzo często pomija się ten aspekt. Cieszę się, że opowiedzieliście o tym kontekście historycznym, ale chciałabym jeszcze, żebyśmy porozmawiali chwilę o tych najnowszych wydarzeniach, czyli o niedawno zakończonej okupacji właśnie Uniwersytetu Warszawskiego. Powiedzcie mi trochę, jak ta okupacja przebiegała, jakie były wasze główne postulaty i jak się zakończyła? Co osiągnęliście tym strajkiem? Ona rozpoczęła się 23 maja tego roku i nasze główne żądania to skupienie się na stołówce uniwersyteckiej, na otwieraniu kolejnych stołówek oraz na budowie nowych akademików. To były dwie kwestie, na których się najbardziej skupialiśmy, ale mówiliśmy też o dostępie do w ogóle uniwersytetu i do przestrzeni uniwersyteckich dla studentów w sposób taki bardziej swobodny, bo w tym momencie jednak uniwersytet jest bardzo ograniczony biurokracją i studenci są wręcz od jakiejś aktywności politycznej odciągani. Ta nasza okupacja trwała aż 40 dni. Zajęliśmy budynek Zarządu Samorządu Studentów. Byliśmy traktowani trochę jak terroryści na początku. Zamknięto nas w budynku. Później część z nas musiała nocować na dziedzińcu tego budynku ze względu na to, że wprowadzone zostały takie quasi-policyjne zasady wpuszczania do budynku. Niezależnie od tego, konsekwentnie domagaliśmy się przez władze odniesienia się do ich deklaracji sprzed roku dotycząca otworzenia publicznej stołówki i tych innych postulatów dotyczących właśnie demokratyzacji ich przestrzeni, akademików. Mieliśmy też postulaty prosto do ministerstwa dotyczące ogólnopolskich spraw, czyli fundusz stołówkowy, kształt nowego programu na budowę akademików i sprawa, która dotyczy bezpośrednio nas, czyli sprawa represji na Uniwersytecie Jagiellońskim wobec politycznie zaangażowanych studentów właśnie z naszych struktur. Co ciekawe, udało się dużo szybciej osiągnąć sukces i porozumienie z ministerstwem niż z Uniwersytetem Warszawskim. Udało nam się podpisać porozumienie, będziemy mieli regularne spotkania z wiceministrem do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, które pozwolą nam zarówno ewidować następne kroki ministerstwa, jak i tworzyć nowe propozycje rzeczy związanych ze studentami nowej legislacji. Stąd z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Jeśli chodzi o Uniwersytet Warszawski, to było to dużo trudniejsze, aczkolwiek udało nam się pomimo bardzo wielu przeszkód, takich jak sesja egzaminacyjna, później strajk przedłużający się za tak naprawdę pod koniec roku akademickiego, pomimo tego, że trwało bardzo długo, udało nam się w końcu wynegocjować porozumienie z władzami. Porozumienie, które też nie jest zakończeniem naszej walki na uniwersytecie. Wiadomo, wspaniale byłoby osiągnąć po 40 dniach porozumienie, które rozwiązuje wszystkie nasze problemy, których zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to nierealistyczne i dalej musimy walczyć o swoje, dalej bronić interesu studenckiego. Też uniwersytet deklaruje, że będzie budował czy otwierał kolejne akademiki. A z tej strony ministerialnej, to najbardziej nas cieszy deklaracja sporządzenia programu, takiego budżetu, który miałby finansować te stołówki na poziomie krajowym i to ma się odbyć do końca tego roku. Grudnie. A czy pomimo negatywnej reakcji władz uniwersyteckich spotkaliście się ze wsparciem ze strony kadry dydaktycznej uniwersytetu? Kto w ogóle wsparł was w tej okupacji? Jeśli chodzi o kadrę, to jest to największe wsparcie z tych 3 okupacji, które organizowaliśmy. Organizowaliśmy wydarzenia otwarte, gdzie odbywały się na przykład wykłady, czy jakieś tam prelekcje i sporą część tych wykładów organizowali właśnie pracownicy i pracownice Uniwersytetu Warszawskiego. To też było coś, co nas bardzo cieszyło i też wpływało na to, jak w ogóle się czuliśmy tam na miejscu, bo widzieliśmy to wsparcie. Był też list otwarty, gdzie się podpisywała kadra i mieliśmy wsparcie wszystkich związków działających na uniwersytecie.
co też nie było dla nas na początku oczywiste, a tutaj na Uniwersytecie Warszawskim ta Solidarność była bardzo dużym wsparciem. Przynosili nam czasami jakieś jedzenie czy inne rzeczy, których potrzebowaliśmy, no ale kadra to nie była jedna grupa, która nas popierała. Tak, a oprócz tego spotykaliśmy się z pozytywnym odbiorem ze strony studentów. Poza studentami, którzy właśnie w większości wyrażali to wsparcie, to dosyć żarliwie. Mieliśmy też kontakty z pracownikami uczelni, niekoniecznie pracownikami dydaktycznymi. No i też pracownicy uczelni poza Warszawą. To poparcie spływało z innych uniwersytetów. Z Polskiej Akademii Nauk. Tak. I koła naukowe również wydawały stanowiska poparcia, więc to też było coś, co później było jakimś takim argumentem, kiedy pokazywaliśmy władzom, że to nie jest jakaś kwestia, która ludzi nie obchodzi. Po zakończeniu strajku i po zakończeniu sesji egzaminacyjnej byliście na konferencji Universities at War. Czy moglibyście opowiedzieć trochę więcej o tym projekcie? Universities at War to jest taka międzynarodowa sieć studencka, która istnieje od roku. Ma sieciować organizacje studenckie i działających studentów z różnych państw, nie tylko z Europy. I na początku była to głównie trójka organizacji, czyli poza inicjatywą pracowniczą to była ukraińska Pria Media oraz włoska Vicina della Formazione. I w tym momencie dołączyła do nas na przykład serbska grupa, co też było dla nas w ogóle ciekawe posłuchać, jak wygląda to w Serbii, kiedy czasami słuchamy o tym, jak te protesty tam przebiegają. Na przykład rzeczeni Włosi przyjechali do nas przed okupacją nagrać film dokumentalny dotyczący tego, co my tutaj w ogóle robimy. To też daje nam wiele okazji na uczenie się od siebie, konfrontowanie różnych perspektyw. Każda z tych trzech organizacji ma zupełnie inne warunki działania. Na przykład w przypadku Pria Media to jest ten kontekst wojny, często jest kontekst inwigilacji i działania w bardzo polowych warunkach. My jesteśmy tutaj w takiej sytuacji trochę pomiędzy. Mamy bardzo mało przestrzeni do działania. Dalej to działanie w tych studenckich organizacjach i związkach zawodowych patrzy na nas trochę tak spod łba. No i są ci Włosi ze Vicina della Formazione, którzy mają niejako najwięcej przestrzeni, najdłuższą tradycję i każda z tych trzech organizacji, w momencie, kiedy rozmawiamy ze sobą, wymieniamy się swoimi spostrzeżeniami, możemy się od siebie wiele nauczyć. Zdarza się, że przyjeżdżają osoby z innych państw. Wiemy, że na przykład sporo protestów się wydarzało w ogóle wokół sprawy palestyńskiej w zeszłym roku. Też, że w Holandii dochodziło do protestów podczas zwalniania kadry na przykład i wtedy studenci się koordynowali z kadrą, ale kiedy na przykład rozmawiamy z osobami, które studiują w Czechach czy na Słowacji, to opowiadają o tym, że jednak nie dzieją się tam jakieś wielkie akcje w tym momencie. Są to jakieś małe, lokalne wydarzenia. To jest bardzo potrzebne, żeby się zsieciować po tej jednak stronie bardziej wschodniej kontynentu. Potrafimy opowiedzieć, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, ale nie wiemy, co się dzieje w kraju, który graniczy zaraz z nami. Więc też ta sprawa studentów z innych państw bardzo podobnych do Polski jest czymś, co chcemy pogłębiać. Powiedzcie może trochę w takim razie właśnie o tych wspólnych celach, co łączy was, jeżeli chodzi o kraje europejskie i te graniczące z nami, w walce o prawa studentów. U nas bardziej wybrzmiewa w sensie po tej stronie takiej właśnie centralno-wschodniej ten kontekst socjalny. To jest coś, co próbujemy trochę tak odzyskać, a nie dopiero wprowadzić od zera. Ale wszędzie dostrzega się taką komercjalizację nauki, uczelni, obecności korporacji na uniwersytetach, która jest szkodliwa dla nauki, dla studiowania, no i też skupia bardziej wtedy uniwersytet na zyskach niż na kształceniu oraz tworzeniu tej nauki i badaniu. Znowu ten taki wspólny mianownik, to jest ta jakaś kultura studencka i ta izolacja, bo jednak kiedy żyjemy w świecie, który jest tak zglobalizowany, to taki problem jak depresja, jakieś wszelkie lęki, które teraz doświadczamy, to nie jest rzecz, która dotyka nas jako pojedynczej jednostki, tylko to jest coś, co jest takim wspólnym doświadczeniem wręcz studiowania. Ta cała izolacja, która też jest taka postpandemiczna, byśmy powiedzieli, kiedy na przykład organizowaliśmy takie wywiady, współbadania w swoich społecznościach, ale w różnych państwach i porównywaliśmy, co studenci mówią, to było to coś, co bardzo wybrzmiewało, czyli właśnie to jakaś taka samotność i trudność w ogóle tego doświadczenia studiowania.
tak jak my tutaj w Środkowo-Wschodniej Europie nawiązujemy do jakiegoś rodzaju wskrzeszenia infrastruktury socjalnej, czy ludzie w innych miejscach mogą do tego powiedzieć inaczej, to dalej jest to przeświadczenie, że uniwersytet jako instytucja jest w gruntownym kryzysie. Kryzys wynika z tego, co powiedziała Gabriela i też z takiego poczucia, że ta instytucja albo dogorywa, albo się już wyczerpała, bo jej fundamenty zostały podburzone przez zysk, komercjalizację, korporatyzację i trzeba coś z tym radykalnie zrobić. Jakieś takie przeczucie, że to jest ten moment, ostatni dzwonek na zmiany tego, jak uniwersytet funkcjonuje, bo inaczej stanie się po prostu fabryką pracowników. Czy myślicie, że ta forma organizacji, czyli związki zawodowe studentów, stają się już czymś coraz bardziej powszechnym w Europie, czy to jeszcze jest gdzieś tam w zalążku? Znowu tutaj widać bardzo różnicę wschodu i zachodu, bo jednak państwa, które wcześniej były częścią Związku Radzieckiego, w ogóle faktycznie mają taką instytucję jak Studencki Związek Zawodowy. My po prostu zrzeszamy się w ramach organizacji ogólnopolskiej, międzybranżowej, co myślę, że jest dobrą w ogóle metodą i dobrym sposobem na organizację, bo nie izoluje studentów od reszty świata pracy, a na przykład ta ukraińska organizacja, o której mówimy, faktycznie jest tym studenckim związkiem, bo jest to legislacja, która nadal jest wcielona i funkcjonuje w krajach na wschodzie. I generalnie takie działanie studentów i studentek przy pracownikach niestety nie jest taką oczywistością i raczej studenci się zrzeszają jakoś solo. Jednak mam takie przeświadczenie, te organizacje, które są też zagraniczne, to albo to są takie odpowiedniki tych samorządów, albo jakieś takie inicjatywy oddolne, które niestety nie są wystarczająco skoordynowane z pracownikami, a też patrząc historycznie potrafimy stwierdzić, że to ma bardzo duży potencjał organizacyjny i wprowadzania jakichś zmian, dlatego liczymy, że to będzie coraz jakimś powszechniejszym trendem. Tak, oprócz tego sama konstatacja, że dzisiaj studenci to też pracownicy. Z jednej strony to nie jest coś nowego, ale z drugiej strony to jest rzeczywistość, która jest coraz trudniejsza do ignorowania dla większej ilości osób. Bo w obecnych czasach to już poza tym, że pracujemy na uczelni, to większość z nas musi podejmować albo prac dorywczych, albo prac na 1/4 pół etatu i coraz trudniejsze staje się w ogóle utrzymanie na studiach. Jeszcze trudniejszy staje się koncept tego, żeby myśleć, że można sobie pozwolić, żeby iść na studia. Stąd w obliczu tego zaciśnienia się pętli na szyi ruchu studenckiego uważam, że coraz bardziej oczywiste staje się, że coś musi się zadziać gruntownego, musi dojść do jakiejś gruntownej przemiany w kwestii reprezentacji studentów. Wiadomo, to nie jest proces, który zaczął się wczoraj, ale to też nie jest tak, że to jest coś, co uda nam się osiągnąć jutro, prawda? To jest pewien zalążek, o który trzeba będzie dbać, między innymi przez takie inicjatywy jak sieciowanie się z naszymi koleżankami z zagranicy.